To mój region, moje miejsce i moja pasja. Wkrótce pokażę Wam Polskę taką, jaką ja widzę. Z drogi i z lotu ptaka. Zapraszam na krótkie wprowadzenie i zapowiedź tego, co już wkrótce pojawi się na kanale. Słuchajcie, aktualnie jadę z Polski do Austrii, z mojego domu w Polsce do Austrii i chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat moich przemyśleń odnośnie naszego kraju. Za niedługo na kanał wrzucę kilka filmów z Polski, bo byliśmy na urlopie teraz z rodziną, z żoną, z dziećmi. Pojeździliśmy sobie troszkę po naszych okolicach, pozwiedzaliśmy, byliśmy w Krakowie z córką 2 dni. Później byliśmy z całą rodziną tam w Tarnowie, gmina Wojnicz, miasteczko Wojnicz i całe okolice, skąd pochodzimy. I mam takie przemyślenia, które chciałbym się z Wami teraz podzielić i wrzucę ten film jako pierwszy z serii właśnie tych filmów, które nagrywałem w Polsce. Bo za niedługo wlecą właśnie film z Tarnowa, z Krakowa, z gminy Wojnicz i z okolic. Jak wiecie, ci, którzy oglądają moje filmy, ja mieszkam na stałe w Austrii od 2003 roku, więc już ponad 20 lat. Wyjechałem tam na wakacje, zarobić sobie troszeczkę pieniędzy na studia i wrócić. No ale życie się tak ułożyło, że jestem już tam ponad 20 lat z żoną, z dziećmi. Moje dzieci się tam urodziły, tam chodziły do szkoły. Żyje nam się tam bardzo dobrze. Praktycznie Austria dała mi wszystko w życiu dorosłym. Ale powiem Wam szczerze, że bardzo tęsknię za Polską. Im dłużej jestem w Austrii, tym bardziej tęsknię za Polską. Marzymy o tym, żeby zjechać. Chcielibyśmy, w sumie już moglibyśmy to zrobić, tylko że moje dzieci są już prawie dorosłe i wiecie, urodziły się w Austrii, wychowywały się w Austrii, chodzą tam do szkoły, mają tam już znajomych, są prawie dorosłymi osobami. Więc nie da się tak, my tam pracujemy, nie da się tak rzucić wszystko i zjechać, bo to głównie chodzi o dzieci, no musielibyśmy im życie wywrócić do góry nogami. Wszystko od nowa, tak samo i my, szukanie pracy od nowa, z tym by nie było problemu, no ale wiadomo, jakiś tam status już w pracy mam i musiałbym zacząć wszystko od nowa. Ale może kiedyś się nam uda zjechać na emeryturę, takie jest marzenie. Ale co chciałem powiedzieć, dlaczego nagrywam ten film? Jest to film pierwszy, specjalnie go teraz nagrywam i o tym mówię. Jadę przez piękne tereny przed naszymi górami, o tutaj jest widok na Tatry. Piękne miejsce, nad Jeziorem Czersztyńskim jestem. Od ponad 20 lat jestem w Austrii, tak jak wspominałem. Jeździmy do Polski co roku, po kilkanaście razy. Zawsze na wakacje jesteśmy minimum tydzień. Wszystkie święta, Wielkanocne, Boże Narodzenie. Zwiedziliśmy całą Polskę z dziećmi, od morza aż po Tatry. Byliśmy na Mazurach, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, no całą Polskę. Moje dzieci znają cały nasz kraj, ale pięknie. Cały nasz kraj od góry do dołu, znają historię, mówią płynnie po polsku, piszą po polsku, czytają, chodzą do szkoły. Starsza córka już skończyła, młodsza jeszcze chodzi do polskiej szkoły w Austrii. I Polska w 2003 roku, a Polska dzisiaj to jest całkowicie, ale to całkowicie inny kraj. Przepiękny. Niesamowicie rozwinęliśmy się przez te ostatnie lata. I strasznie mnie to cieszy. I chciałem tu zachęcić głównie obcokrajowców, którzy oglądają te filmy, moich znajomych z Austrii, żeby te następne filmy, które wrzucą, żeby sobie zobaczyli. Chciałem Wam pokazać nasz region, ale zachęcam do odwiedzenia naszego kraju. Mazury, Kraków, Warszawa, Poznań, góry nasze. No pięknie u nas jest. Ale co chciałem powiedzieć, zauważyłem, że niesamowicie szybko się rozwijamy. Strasznie mnie to cieszy. Kraj się zmienił niesamowicie, szczególnie w ostatnich kilkunastu latach. I to mnie cieszy. Trzymajmy to. Jest u nas pięknie. Czysto, przede wszystkim bardzo czysto. Nie mamy takich problemów jeszcze jak Europa Zachodnia, z którymi się dzisiaj zmaga. Wiecie, o czym mówię.
między innymi Austria również, bo widzę jak się Wiedeń zmienia w porównaniu do tego co było kiedyś. Strasznie szkoda. Nie chcę tu wchodzić w politykę, bo to nie jest kanał o polityce i to jest ciężki temat, ale pewnie wszyscy wiecie o czym mówię. Jestem bardzo zaskoczony jak piękne mamy miasta, wioski, jak się rozwijamy, ile ulic nowych, budynków, firm. Naprawdę przepięknie tu jest i trzymajmy to, nie zmieniajmy tego, pilnujmy tego. Ja wam wrzucę pewnie w tym filmie kilka ujęć z Polski dla zachęty, aby zobaczyć te następne moje filmy. Tutaj jestem nad jeziorem Czersztyńskim. Przepięknie to jest. I co chciałem jeszcze powiedzieć, to my Polacy mamy taki charakter, że my jesteśmy bardzo pracowici, inwestujemy wszystkie zarobione pieniądze w nasze domy, w nasze firmy, jesteśmy bardzo zaradni i nawet jak nam politycy przeszkadzają, cały czas rozwijamy ten kraj, bo moje zdanie jest takie, że to my ludzie, my Polacy, ja też wiem, że mieszkam od ponad 20 lat w Austrii, ale też mam małą cegiełkę dołożoną do tego, bo też w Polsce bardzo często jestem i też chcę wybudować sobie dom w Polsce. Tak jak mówiłem, marzę o tym, żeby zjechać na emeryturę do Polski, być może wcześniej. Także też się dokładam do rozwoju naszego kraju. I strasznie cieszy mnie to, że Polska dzisiaj tak wygląda, jak wygląda. I chciałbym, żeby się to nie zmieniło i chciałbym, żebyśmy my pilnowali tego i robili tak dalej, jak robimy. A obcokrajowców, którzy oglądają te filmy, zachęcam, żeby się troszeczkę zapoznać z naszą historią, chociaż tak ogólnie, żeby się dowiedzieć, dlaczego tak u nas było, co się stało za I i II wojny światowej. Pewnie większość z was wie, jak został zniszczony nasz kraj, ile ludzi zostało zabitych i co po II wojnie światowej zostawiono nas w ruinach, szczególnie stolicę Warszawę, którą zniszczono doszczętnie. A później co zrobili z nami Rosjanie i dlaczego właśnie ten kraj tak wyglądał, jak wyglądał. I od 1989 roku jak bardzo szybko rozwinęliśmy ten kraj i jak dzisiaj ten kraj wygląda, a jak wyglądał kiedyś. Zapoznajcie się z historią, będziecie mieć ogląd, dlaczego Polska tak wyglądała kiedyś i dlaczego nie mogliśmy się już wcześniej rozwijać. I co chciałem jeszcze powiedzieć, doceniajmy, naprawdę doceniajmy to, co mamy, bo my Polacy mamy taki charakter, troszeczkę lubimy bardzo narzekać. Wiecznie narzekamy, ale szczerze, ja to tak trochę patrzę z boku na to, doceniajmy to, co mamy, bo dzisiaj tak naprawdę, moim zdaniem, żyjemy w najbezpieczniejszym, albo jednym z najbezpieczniejszych krajów Europy. Naprawdę. Pilnujmy tego, róbmy, aby tak dalej było, oby się tylko nic nie wydarzyło poważnego na świecie i w Europie, bo są czasy bardzo ciężkie, ale doceniajmy to, co mamy. I jeszcze jedna sprawa, a propos naszej historii i tego, co się wydarzyło wcześniej w naszym kraju. Byliśmy gnębieni z dwóch stron przez sąsiadów przeważnie. Na naszym terytorium zawsze toczyły się walki. Zawsze byliśmy gnębieni i zawsze wstawaliśmy z kolan i zawsze odbudowywaliśmy nasz kraj. I sytuacja na przykład po II wojnie światowej, jaka się wydarzyła, to co Rosjanie robili tutaj w naszym kraju. I później, po 1989 roku, odzyskanie wolności, jesteśmy wolnym krajem. I strasznie mnie denerwują, dlaczego to mówię, strasznie mnie denerwują takie stereotypy, które krążą po Europie i niestety chyba też po świecie. Często w Niemczech się słyszy, zresztą w Austrii też to słyszałem, że tam, wiecie, jedź do Polski, tam twój samochód jest i tak dalej. Mnie to strasznie denerwuje, bo to są takie stereotypy, które się wywodzą z lat 90.
Ludzie tam właśnie w Niemczech, czy na przykład w Austrii, czy w innych krajach nawet nie wiedzą dlaczego to się tak, z czego to się wzięło. Bo jak zaczęliśmy być wolnym krajem, no to wiadomo, na samym początku kraj się dopiero buduje, wszystkie struktury się dopiero tworzą, policja jeszcze nie działa tak jak należy, rządy tak samo i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy niestety cwaniaczki, bandyci mają pole do popisu, no i powstały jakieś tam mafie, które kradły samochody przeważnie w Niemczech i sprzedawali. I to zrobiło taką złą opinię o całym naszym kraju, o wszystkich ludziach, a przecież tacy nie jesteśmy, nie? To była jakaś tam mafia, która kradła samochody i to do dnia dzisiejszego utarło się, że Polak to złodziej. Strasznie mnie to denerwuje i boli, bo w ogóle tacy nie jesteśmy. Zresztą ci, co mnie znają w Austrii, to pewnie wiedzą, że tak nie jest, bo nieraz im to tłumaczyłem i nieraz z nimi rozmawiałem na ten temat. Ale myślę, że ci młodzi już trochę z innego pokolenia już to zmieniają, już to całkowicie inaczej wygląda. Dzisiaj przecież wszyscy po angielsku mówią. Jeszcze za moich czasów, czyli początek lat 90., przecież nawet nie wolno było się uczyć angielskiego w Polsce, nie? Dzisiaj wszyscy młodzi mówią po angielsku, mówią w 2, 3 językach, podróżują po świecie, granice są otwarte. Wygląda to całkowicie inaczej i oby to tak zostało. Dobra, bo się trochę rozgadałem, ale ten filmik chciałem wrzucić po to, żeby zachęcić trochę do oglądania następnych filmów, bo kilka filmów wyleci, tak jak powiedziałem, z Krakowa, z Tarnowa, z Wojnicza, z moich regionów, gdzie mieszkam, gdzie się urodziłem i chciałem troszeczkę rozpromować nasz kraj. Powiem, że oglądają, może nie dużo osób jeszcze ogląda z zagranicy, spoza Polski, ale według statystyk oglądają nawet moi znajomi z Austrii. Także zachęcam Was do odwiedzenia naszego kraju i subskrybujcie, kto nie subskrybuje, bo nic Was to nie kosztuje, a będziecie dostawać przynajmniej powiadomienia, jak dam nowy film. Lajkujcie i piszcie w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. Co Wy na ten temat sądzicie o naszym kraju, o naszym rozwoju, o naszej przemianie, takiej szybkiej. I nawet te osoby, które pracują jeszcze za granicą, bo wiem, że bardzo dużo osób teraz zjeżdża do Polski. Według statystyk tam patrzyłem, no to bardzo dużo. Wszyscy wracają. Ci, co wyjeżdżali właśnie między innymi za moich lat, teraz wszyscy wracają do Polski, bo jest bezpiecznie, czysto, bo jest bardzo dobra praca, można bardzo dobrze zarobić. Już się w ogóle nie opłaca wyjeżdżać z naszego kraju do innych krajów. Dzisiaj młodzi to w ogóle już nie wyjeżdżają, albo bardzo rzadko. Dlatego napiszcie, co Wy na ten temat sądzicie i czy, jeżeli też mieszkacie za granicą i przyjeżdżacie do Polski, czy Wy też to tak odbieracie jak ja. Bardzo chętnie poczytam Wasze komentarze i również odpowiem na wszystkie. Także dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów i do subskrybowania kanału, do lajkowania i do komentowania. Film będzie bardziej promowany na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Dotrwałeś do końca, no to po co się tak szybko rozstawać? Zobacz na jakiś film, który jest wyświetlany obok, zasubskrybuj kanał. Po co masz mnie potem szukać po całym YouTubie jak zaginione skarpetki?